Я mówię по-российски и też по-английски. Wait, he said both. Okay. Важно, просто скажу это по-русски вначале, потому что есть, когда родился Иисус, да? В декабре, или осенью, или весной, или летом, да? И точно не... Важно не когда он родился, а важно, что он родился. Аминь. Amen. И самое важное, что он родился в твоем сердце. Аминь. Amen. Особенно многие... вы понимаете то, что я говорю? Да. Поляки понимают? Да. Русские точно понимают. Не все. Не все. Okay, ambition. Okay, I'll say it in English for some English speaking. One person here. Yeah, you. It's not important when Jesus was born, okay? Because there's different. Definitely, you know, we know he was not born in December. That's 100% sure. But what is important? Microphone. So I'm going to say it in English, and you know, and Jarek, we're talking about how important that that Jesus, hallelujah. But you know what is important? That Jesus, it was a baby was born, but actually it's God Himself came to this world. Jezus przyszedł w ciele na ziemię, ale przyszedł również jako Bóg. That was God. To był Bóg, to jest Bóg. God Himself. Sam Bóg. It says His name would call Emmanuel. Jego imię jest Emanuel. God with us. Bóg z nami. Emmanuel in Hebrew means it's with Manuel with us. To znaczy That's His name. Z nami. Emmanuel. Emanuel z nami. God with Bóg us. z nami. So God Himself Więc sam Bóg came through this child. Przyszedł przez to dziecko. For you and me. Dla ciebie i dla mnie. That we could be born through this child. Abyśmy mogli narodzić się przez to dziecko. When we receive Him, Kiedy przyjmiemy Go, we are birthed also into the new family, godly family. wtedy zradzamy się do Bożej rodziny. So it's important that it's not what month he was born. Więc to nie jest istotne, w którym miesiącu się urodził. But what's important, he was born. Amen. Ale ważne jest, że On się narodził. He came for you and me. Że On przyszedł dla ciebie i dla mnie. Amen. Now, it's important that he was born in my heart, in us. Amen. That's important. To jest ważne, że On zrodził się w moim sercu, zrodził się w naszych sercach. That he lives in you. I że On mieszka w tobie. That you have a new beginning in your life. I że masz nowy początek w swoim życiu. And that's what we're celebrating. Amen. I to właśnie świętujemy. We're celebrating Jesus in your life. Świętujemy Jezusa w naszym życiu. How much Jesus you have in your life? A ile Go masz w swoim życiu? How much He's filling your life? Jak bardzo wypełnia twoje życie? How much room do you have to give Him? Ile masz przestrzeni dla Niego w swoim sercu? Hallelujah. So thank you, brother, for your message. Dziękuję, bracie, za twoją wiadomość, przesłanie. That's important for us to know. Hallelujah. To jest ważne dla nas, abyśmy wiedzieli, pamiętali o tym. That we're celebrating, hallelujah, hallelujah, that Jesus came, amen. Że świętujemy ten dzień, że Jezus przyszedł. And actually, but most important that He has to be born in us, amen. Ale najważniejsze, że On musi się zrodzić w nas. That He lives in you. Że On musi mieszkać w tobie. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. I would just right now, hallelujah. You know, God is consuming fire, right?
Wiecie, że Bóg jest takim płomieniem, ogniem trawiącym. You remember when Moses was in the desert? Pamiętacie, kiedy Mojżesz był na pustyni? Something happened. Coś się wydarzyło. He was 40 years in the desert. On był 40 lat na pustyni. And we read in the Old Testament I czytamy to w Starym Testamencie, that one day as he was walking and minding his sheep, he was a shepherd. on był pasterzem i pewnego dnia He was walking and he saw something very interesting, on szedł i zobaczył coś bardzo interesującego, which he never seen it before. czego nie widział wcześniej. He saw a bush Zobaczył krzew, was on fire, który płonął, but it was burning, but it was not consumed. ale się nie spalał. So he turned around. Więc odwrócił się. I want you to read that portion, very important. Chciałbym, żebyśmy to przeczytali, to jest ważne. It is in chapter 3 in Exodus. I think, yeah. To jest Księga Wyjścia, 3 rozdział. 3. Exodus 3, okay? Jaka jest Ewangelia, nie? Это Исход. Исход 3 глава с 1 стиха. But we have to understand at that time Moses was, you know how old he was? Czy wiecie, ile miał lat Mojżesz w tym czasie? He was 80 years old. 80. 80. Miał 80 lat. He was 80 years old. Miał 80 lat. When he met with the burning bush. Kiedy spotkał się z płonącym krzewem. And the burning bush was talking to him. A ten krzew mówił do niego. He was 80 years old. Miał 80 lat. And actually, his life was not really very exciting. He was a failure, basically. He was spending 40 years minding somebody else's sheep. I on Nothing was exciting in his life. w jego życiu nie było nic ekscytującego do tego czasu. On po prostu zajmował się jakimiś owcami. He was basically a failure. Po prostu jego życie było takie He ran away because he killed the Egyptian, as we probably know. mało ekscytujące. On uciekał, chował się, bo zabił Egipcjanina. He was a killer. On był mordercą. That was not much success in his life. I tam nie było zbyt sukcesu w jego życiu. Well, as we're reading it, I jak to czytamy, he didn't have very glorious life. on nie miał chwalebnego życia. Not much was happening in his life. Niewiele się tam działo w jego życiu. But let's read it in. You read it in Polish. We'll be saving some time. From 1 to 7. I przeczytamy 3 rozdział od 1 do 7 wersetu. Mojżesz pasał stado swego teścia Jetra, kapłana Midianitów. Zaprowadził stado na drugą stronę pustyni i przyszedł do góry Bożej, do Chorebu. I anioł Pana ukazał mu się w płomieniu ognia ze środka krzewu. Spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, lecz nie spłonął. Wtedy Mojżesz powiedział: podejdę i zobaczę to wielkie zjawisko. Dlaczego ten krzew się nie spala? A gdy Pan widział, że podchodził, aby to zobaczyć, zawołał do niego Bóg ze środka tego krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu! A on odpowiedział: oto jestem. Wtedy powiedział: nie zbliżaj się tu, zdejmij buty z nóg, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. I dodał: ja jestem Bogiem Twego Ojca,
Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. I Mojżesz zakrył twarz, bo bał się patrzeć na Boga. Pan powiedział, przyjrzałem się utrapieniom mojego ludu, który jest w Egipcie i słyszałem ich krzyk z powodu nadzorców, gdyż znam jego cierpienia. There's so much in it. We don't have time to go it, but you could read it at home. Jest tutaj wiele, co można było przeczytać. Możecie to przeczytać później w swoich domach. And God is calling to him. I Bóg jak gdyby powołuje go. God is not just starting, he's just starting the ministry at age 80. I w wieku 80 lat Bóg rozpoczyna służbę w jego życiu. Let me ask anybody in this room close to 80? Zapytam, czy ktoś z was jest tutaj może blisko 80? Nobody, yeah? Nie ma? So you have a chance. Więc macie szansę. Amen. You have a chance. Macie szansę. He started at 80. Bo on rozpoczął w wieku 80 lat. You could start today. A ty możesz rozpocząć dzisiaj. You don't have to wait till 80. I nie musisz czekać do 80. But even you're going to be 80. Ale nawet jeżeli będziesz miał 80, His ministry started when he was 80 years old. może się rozpocząć twoja służba tak jak jego. And it went for another 40 years. It went for another 40 years. I ona trwała kolejne 40 lat. He was serving God for another 40 years. A on służył Bogu przez kolejne 40 lat. Because he went at 120 when Moses went home to God's house. 120. Yeah. On miał 120 lat, kiedy Well, poszedł. that's important for us to know. Why is it 40? We don't have the time, but there's also prophetic meaning to all of that. Jest ważne, żeby wiedzieć, znać te lata, bo to ma takie prorocze przesłanie. He was 40 years in the ministry. Był 40 lat w posługiwaniu. There were 400 years in slavery, actually in the desert. No. I mean, Israel. People were in the desert for 400 years. They were slave for 400 years. Izrael był w niewoli przez 400 lat. They were in the desert for 40 years. Był na pustyni przez 40 lat. He was ministering for 40 years. On posługiwał przez 40 lat. Why 40? Dlaczego 40? I'll tell you next time. Powiem wam następnym razem. Hallelujah. So Moses, when he heard God speaking to him, Więc kiedy Mojżesz słyszał mówiącego Boga from the fire, z tego ognia, he was calling him to go and, as we know, to speak to the Pharaoh and to let the people go out. i wiemy, że powoływał go i mówił, aby poszedł do Faraona i wziął Izraela stamtąd. And we read in verse 11, I w wersecie 11 and Moses said unto God, who am I that I should go to Pharaoh, and that I should bring forth children of Israel out of Egypt? Who am I? Mojżesz powiedział do Boga, kimże ja jestem, aby miał iść do Faraona i wyprowadzić synów Izraela z Egiptu. How could I do it? Jak miałbym to zrobić? Don't we ask God the same question sometimes? Czyż czasami Boga nie pytamy tymi samymi pytaniami do Niego? Who am I that I could do something? Kim ja jestem, że miałbym coś zrobić? And what God told him? A co Bóg mu powiedział? He said, certainly I will be with you. And this shall be a token unto you when I have sent you, when you has brought forth the people out of Egypt. You shall serve God upon this mountain. Bóg odpowiedział, oto ja będę z Tobą, a to będzie znakiem dla Ciebie, że ja Cię posłałem. Gdy wyprowadzisz ten lud z Egiptu, będziecie służyć Bogu na tej górze. Because I am with you. Ponieważ ja jestem z Tobą. When I call you, kiedy wołam Cię, wzywam, I will provide. ja zaopiekuję się też. I said, I'll never leave you, never forsake you. Ponieważ On powiedział, że nigdy nas nie zostawi, nas nie porzuci. And we're coming, we'll make it a little bit shorter. I just want to read verse 13. Skrócę to trochę i przeczytam werset 13. And Moses said to God, behold, when I come unto children of Israel, and shall say unto them, God of your fathers hath sent me into you, and you shall say to them, what is your name?
what shall I say unto them? Możesz powiedział do Boga, kiedy pójdę do synów Izraela i powiem im, Bóg waszych ojców posłał mnie do was, a oni zapytają mnie, jakie jest Jego imię, cóż im odpowiem? What is your name? Jakie jest Twoje imię? And God said to Moses, I am that I am. Wtedy Bóg odrzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. And he said, this shall you say unto the children of Israel, I am that sent me unto you. I tak powiesz synom Izraela, jestem, posłał mnie do was. I am. Jestem. I am that I am. Jestem, który jestem. God always existed. Bóg zawsze istniał. God doesn't have a beginning. Bóg nie ma początku. He always I am. On jest zawsze jestem. He doesn't have the end. He doesn't have a beginning. On nie ma końca i on nie ma początku. He was before any beginning. He was the beginning. On był przed wszelkim powstaniem czegokolwiek, bo on był powstaniem. He was the beginning. On był zawsze tym, co czyniło coś. He was always the beginning of any beginnings. I on był zawsze początkiem wszelkiego istnienia. God doesn't have a beginning. Bóg nie ma początku. He is the beginning. On jest rozpoczynającym wszystko. I am that I am. Jestem, który jestem. I self-existed. I am self-existing. Ja jestem istnieniem. I am whatever in Polish. I am omnipresent. Omnipresent? Okay. Jestem obecny, tak? Yeah, maybe. Okay, we won't go there because probably what. So I am omnipresent. I am self-existing, meaning God doesn't need anybody. Amen. Because He is God. I Bóg jak gdyby nie potrzebuje nikogo, ponieważ On jest Bogiem. I am that I am. Jestem, który jestem. And I am that I am came to dwell, which is name called Emmanuel. Amen. I jestem, który jestem, przyszedł jako Emanuel. He came to be God with us. Amen. On przyszedł, by być Bóg z nami. I am that I am. Jestem, który jestem, Who is self-existing. który istniał od zawsze. Not only to be with you, On nie tylko będzie z Tobą, but He said, I'm going to be with you, in you. ale on też postanowił, że będzie w nas. So He started His ministry at age 80. Więc on rozpoczął swoją służbę, możesz w wieku 80 lat. So that was, let's, one more part I'm going to share with you. You know what? Podzielę się z Wami jeszcze czymś. Exodus 4. Księga Wyjścia, 4 rozdział. Verse 1. Werset 1. It's too good to make it short. To jest zbyt dobre, by to skrócić. But I'll tell you, let's read verse 12, which is like the key verse here. Ale przeczytajmy kluczowy, który jest 12 werset. Now therefore go, and I'll be with thy mouth, and teach you what you shall say. Very important. Teraz więc idź, a ja będę przy Twoich ustach i pouczę Cię, co masz mówić. How often do we say, I don't know what to say? Jak często mówimy, ale ja nie wiem, co powiedzieć. I feel like scared. I boję się. I will be with you in your mouth. He'll be your mouth. On będzie Twoimi ustami. He will speak through you. I On będzie mówił przez Ciebie. And I will teach you what to say. Ja pouczę Cię, co masz mówić. Don't we read this in the New Testament? Czyż nie czytamy tego w Nowym Testamencie? I'll never leave you and never forsake you. Nigdy nie porzucę Cię, nigdy Ci nie zostawię. You don't have to figure out what you're going to say because the Holy Spirit in you will speak through you. Ty nie musisz martwić się tym, co będziesz mówił, ale Duch Święty, który jest w Tobie, będzie mówił. I will speak through you. On będzie mówił przez Ciebie, ja będę mówił przez Ciebie. God doesn't change, amen? Bo Bóg się nie zmienia, amen?
Because I will be with your mouth. Ponieważ ja będę twoimi ustami. God is with your mouth. Bóg jest twoimi ustami. God is going to teach you what to say. I On będzie mówił i pouczał cię, co masz mówić. Because the Holy Spirit is our teacher. Ponieważ Duch Święty jest naszym nauczycielem. Let's read the last verse, 15. Przeczytajmy ostatni. You could read it. I'll read it in English. You read it in Polish. And thou shalt speak unto him, and put word in his mouth, and I'll be with the mouth, and with his mouth, and will teach you what you shall do. Amen. I 15 werset. Ty będziesz mówił do niego i włożysz słowa w jego usta, a ja będę przy twoich ustach i przy jego ustach i pouczę was, co macie czynić. Not only he will teach you what to do, On nie tylko nauczy cię, co masz zrobić, but I will help you. You shall do it what I'll teach you to do. Amen. ale też będziesz robił to, co ja cię nauczę. It's not only you're going to know, To nie jest to, że tylko ty będziesz coś wiedział, and I'm going to speak a ja będę mówił through your mouth. przez twoje usta. Amen. He would use your mouth. Ale on użyje twoje usta. Can you say this is my mouth? Czy możesz powiedzieć, to są moje usta? Can you put it to your mouth? Czy możesz powiedzieć, to są moje usta? Can you put your finger to your mouth? Czy możesz pokazać palcem, że to są twoje usta? Where is your mouth? Gdzie są twoje usta? Hey, where is your mouth? Gdzie macie swoje usta? This is my mouth. To są moje usta. This is my mouth. To są moje usta. And God will speak through my mouth. I Bóg będzie mówił przez moje usta. And He will teach me I On będzie uczył mnie, what to say co mówić and what to do. i co robić. Because my mouth, Ponieważ moje usta it's His mouth. są Jego ustami. His thought, Jego myśli it's my thoughts. są moimi myślami. His ways Jego drogi are my ways. są moimi drogami. He said the same to Moses. I On powiedział to samo do Mojżesza. He's saying the same to you today. I On dzisiaj mówi do ciebie to samo. Hallelujah. So that's it. We will continue talking about. And that's important. You know, this year is the year of the mouth. Amen. Wiecie, ten rok to jest rok właśnie ust. That's the year of declaration. Bo to jest rok ogłaszania. This is the year of your mouth. Dlatego to jest rok twoich ust. What comes out of your mouth, To, co wychodzi z twoich ust, blessing błogosławieństwo or curses, czy przekleństwo? sweet Słodkie or salty water. czy woda słona? What comes out of your mouth? Co wychodzi z twoich ust? From my mouth Z moich ust and from your mouth i z twoich ust comes the word of God. wychodzi Słowo Boże. Comes blessings, Wychodzi błogosławieństwo, encouragement, zachęcenie, increase, wzrost, victory. zwycięstwo. That's what comes out of your mouth. To, co wychodzi z twoich ust. Because your mouth belongs to Him. Ponieważ twoje usta należą do Niego. Amen? Amen? Well, that's a little bit enough. Because we want also to celebrate the Lord's Supper today. Chcemy też dzisiaj świętować Wieczerzę Pańską. You know, this is a very important time. Jesus said, do it in remembrance of me. I jest to ważny czas, bo Jezus powiedział, czyńcie to na moją pamiątkę. He said, remembrance of me, what I have done for you. Na moją pamiątkę tego, co ja dla was zrobiłem. Hallelujah. So we ask brother Andrzej Więc to poprosimy come brata forward. Andrzeja, aby podszedł do przodu Hallelujah. And do the honor. i uczynił nam ten zaszczyt. Hallelujah.